Hej kochani, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam kilka moich ulubionych fryzur dla hobby horsów. Fryzury będę pokazywać na Wallaxie oraz na Aurorze, także zapraszam Was do oglądania. Zaczynam od dokładnego rozczesania włosów w Aurorze i zaczynamy pierwszą podstawową fryzurę, jaką jest warkocz. Zaczynam od grzywki i rozdzielam ją na 3 części i w taki sposób zaplatam. Ta fryzura powinna być już przez Was znana, ale może ktoś po prostu nie wie, więc również pokazuję ten etap. I związuję wszystko gumeczką przeźroczystą. Tutaj pokazuję Wam taki mój tip. Aby mieć idealnie równe warkocze na całej długości grzywy, wystarczy zmierzyć grzywę. W moim wypadku było to 38 cm, które podzieliłam na 5, ponieważ chciałam mieć 5 warkoczy i wtedy wszystko linijką idealnie oddzielam. I później zaplatam. Po skończeniu zaplatania dodaję takie ozdobne gumeczki z kokardką. I tutaj pokazuję już Wam efekt finalny i tak właśnie wygląda Aurora. W warkoczykach myślę, że mega jej pasuje. Teraz czas na Wallaxa i również robię ten sam trik, czyli mierzę wszystko linijką i dzielę. Tutaj również robię warkoczyki, jest to trudniejsze, ponieważ jest to włóczka, plus ta grzywa jest, jak widzicie, dosyć krótka. Więc ciężko mi ją złapać, ale da rady, więc robię również piękne warkoczyki. I tutaj jako ozdoby używam kokardek ze szpilką, którą wbijam, aby warkoczyki się ładnie trzymały. I tak wygląda Wallax. Myślę, że ten kolor granatowy bardzo mu pasuje. I tak wyglądają razem z Aurorą we warkoczykach. Dajcie znać, kto podoba Wam się bardziej. Czas na kolejną fryzurę, jaką jest kłos. Więc na początku dzielę sobie na 2 części, jedno pasmo włosów i potem dobieram po małym kawałeczku z przeciwnych stron, tak jak widzicie tutaj na filmiku. Przy długości włosów Aurory trochę to trwało, zanim zrobiłam wszystkie kłosy, ale finalny efekt bardzo mnie zadowolił. I tutaj pokazuję Wam porównanie zwykłego warkocza z kłosem, a tutaj macie, jak wygląda Aurora w całej głowie. I teraz zaczynamy robić grzywę Wallaxowi. Było to trochę trudniejsze, ponieważ Wallax ma bardzo krótką grzywę w porównaniu do Aurory, ale udało się. Ja biorę sobie po 2 kawałeczki z przeciwnych stron i przeplatam. Tak wygląda kłos na Wallaxie i tutaj macie w porównaniu do warkoczyków. Przypomina mi to trochę takie tornado. I kolejna fryzura, taka myślę, że bardzo popularna, są to koreczki, więc pokazuję Wam najpierw, jak zrobić koreczki na Wallaxie. Wystarczy, że zginacie tego warkoczyka i wbijacie w niego szpilkę. Tutaj w moim wypadku jest to szpilka z kokardką. Myślę, że jest to naprawdę dosyć prosta fryzura i bardzo efektowna. Taka typowa na zawody. I może niektórzy z Was zastanawiają się, czy można zrobić Aurorze koreczki, ponieważ ma takie długie włosy, i odpowiadam, że tak można. Jak widzicie, jedno pasmo z tego warkocza dzielę na 2 części i robię 2 warkoczyki. Moim zdaniem przy długości włosów Aurory najlepiej zrobić jak najcieńsze te warkoczyki, aby efekt był najlepszy. Po zrobieniu warkoczyków zginam je kilkukrotnie, jest to chyba 2 razy albo 3, w zależności od tego, jaką długość tego koreczka chcecie mieć. Jak widzicie, ja gumeczki sobie przygotowałam na palcach i w tym momencie związuję 2 gumeczkami, najpierw od góry, a potem od dołu. Zaraz Wam to dokładnie jeszcze pokażę. I w tym momencie macie już gotowego pierwszego koreczka. I teraz robię drugiego, tym razem jest to troszeczkę cieńszy warkoczyk i tak samo to wszystko zwijam. I związuję 2 gumeczkami, najpierw u góry i potem na dole.
Tutaj pokazałam Wam jeszcze, jak wyglądają koreczki na przykład na tym głosie i na grubszym warkoczyku. Jednak najcieńsze wyglądają moim zdaniem najlepiej. Wiadomo, wszystko możecie bardziej zmieniać tak, jak Wam się podoba. I teraz bardzo kontrowersyjny moment. Moje kochane hejterki pewnie mnie zjedzą, ale tak, biorę dwie takie cieniutkie szpileczki i wbijam je w mojego hobby horse'a. A wbijam je na tyle niewidocznie, że ich nie widać i te warkoczyki, te koreczki w zasadzie, trzymają się bardzo dobrze podczas jazdy, więc one nie latają. Także bardzo proszę nie nagrywać na mnie żadnych rzeczy, jaka to jestem okropna, że wbijam szpilki we własnego hobby horse'a, ponieważ są one na tyle cienkie, że nie zostawiają żadnego śladu. I jak widzicie, te koreczki są teraz ładnie przy moim hobby horse, nie odstają brzydko. Dajcie koniecznie znać, który koreczek podoba Wam się najbardziej, czy z kłosa, czy z warkoczyka. I tutaj pokazuję Wam test, jakbym jechała, czy coś się rusza. I jak widzicie, nic się nie rusza. I tutaj Aurora cała w koreczkach. I tutaj kolejna ciekawa fryzura, nazywam ją kucyczki. Związujecie kilka pasm włosów w taki właśnie sposób. Jest to chyba najprostsza fryzura z tego odcinka. Jak widzicie, wygląda dosyć słodko moim zdaniem. I jeśli chcecie coś pokombinować, to mam tutaj dla Was kolejny wariant tej fryzury. Wystarczy, że podzielicie włosy na dwie części i przełożycie tą końcówkę, tak jak pokazałam tutaj na filmiku. Jest to bardzo, bardzo proste, a wygląda trochę jak głos. I tak właśnie wygląda ta fryzura. Wygląda mega, mega ładnie, bardzo mi się podoba. I wymyślałam kolejny wariant tej fryzury, więc wystarczy, że zwiążecie to na dole, tak jak ja pokazałam to na filmiku. Znowu dzielicie na dwie części i przekładacie do środka. I tak właśnie wygląda cała skończona fryzura. Dajcie koniecznie znać, czy Wam się podoba. Mi bardzo, jest bardzo ciekawa. I teraz robimy oczywiście wersję na walaksie, na krótkiej grzywie z włóczki. Więc tak samo wszystko splątuję w takie kucyczki, dzielę na pół i przekładam do środka. I spinam wszystko szpilką. I tak wyglądają dwa skończone koniki w tej właśnie fryzurze. Dajcie znać, kto podoba Wam się bardziej. Bo mi osobiście Aurora, ponieważ ma dłuższą grzywę. Napiszcie mi w komentarzu, która fryzura podoba Wam się najbardziej i czy chcecie kolejną część. Także pa!